Witajcie kochani, zabieramy Was na wymagającą kondycyjnie wycieczkę przez piękną grań otargańców w Tatrach Zachodnich. Koniecznie musicie się tu wybrać. Wycieczkę zaczynamy o 5 rano z płatnego parkingu Raczkowa Dolina. Parking jest płatny tylko przez aplikację mobilną ParkDots lub po zeskanowaniu kodu QR, który odsyła nas na stronę płatności. Polecamy jednak pobrać aplikację i opłacić postój przed wjazdem na parking, gdyż trudno tam znaleźć zasięg pozwalający na sprawne korzystanie z internetu. Parking jest dość tani, jak na dzisiejsze czasy. W 2025 roku kosztuje 4 euro za 12 godzin lub 8 za 24 godziny. Pamiętajcie, że wybieracie się na szlak po słowackiej części Tatr, tam gdzie wszystkie akcje ratunkowe są płatne, dlatego koniecznie trzeba się ubezpieczyć. Jeśli chodzicie po górach poza granicami Polski kilka razy w roku, wyjeżdżacie na narty, powspinać się, uprawiać sporty wodne, kolarstwo górskie czy inne aktywności, to polecamy całoroczne ubezpieczenie Bezpieczny Powrót, które obejmuje akcje ratunkowe, koszty powrotu do domu czy OC za szkody na sobie i mieniu. Koszt takiego ubezpieczenia na cały rok zaczyna się od 246 zł, to mniej niż złotówka dziennie. Dostępny jest również pakiet rodzinny, gdzie w sumie ubezpieczenie od 2 do 5 osób to ta sama kwota od 458 zł. Ubezpieczenie działa na całym świecie dla wyjazdów poza Polskę do wysokości 6000 metrów nad poziomem morza, wyłączając jedynie Arktykę, Antarktydę i Grenlandię. Zapraszamy na stronę partnera, link oczywiście znajdziecie w opisie filmu. Z parkingu ruszyliśmy czerwonym szlakiem, by po chwili odbić w prawo na szlak niebieski. Szlak na początku pozwala nam się powoli rozgrzać, jest płasko, wędrujemy wzdłuż szumiącego raczkowego potoku. Po przejściu przez mostek dochodzimy do rozejścia szlaków, odbijamy w prawo i trzymamy się od teraz szlaku zielonego. Za 11 godzin pojawimy się znowu w tym miejscu, nadchodząc z lewej strony. Znowu idziemy tylko kilka minut i dochodzimy do ostatniego rozejścia szlaków, aż do Jarząbczego Wierchu, po słowacku zwanego Chrubi Wierch. Powtórka z rozrywki. Czemu mnie oboje nagrywacie? Bo rzadko z nami chodzisz i wiesz. Tu warto coś przekąsić, bo przed nami długie, strome podejście. Znajdujemy się na wysokości około 980 metrów. Na odcinku ponad 3 km musimy wejść prawie kilometr w pionie. Szczerze nie polecamy tego szlaku na pierwszy dzień w górach po długiej nieobecności. Pamiętajcie również, że trasa ta jest zamknięta od 1 listopada do 31 maja. Z początku szlak wiedzie niemal cały czas w lesie, później w wysokiej kosodrzewinie. Widoki pojawiają się rzadko i tylko na chwilę. Szlak wygląda na mało uczęszczany, ścieżka jest zarośnięta, często trzeba przechodzić nad lub pod zwalonymi drzewami. Znowu uczysz szatry, mamy tam byli. Po prawie 2,5 godzinie powoli kończą się zarośla i zaczynamy marsz po skałach. Od tego momentu można przyjąć, że zaczynamy przyjemną wędrówkę po grani. Oczywiście nie będzie to lekki marsz po ubitej ścieżce, jak między Grzesiem a Rakoniem. Będzie raz w dół, raz w górę, dużo skał i trochę wspinaczki. Na pewno nie będzie nudno, zgodnie z nazwą.
Nazwa otargańce pochodzi od słowiańskiego słowa oznaczającego postrzępiony, obdarty, potargany. I rzeczywiście, grań otargańców jest postrzępiona i stromo ponacinana żlebami. Szlak graniom otargańców uchodzi za jeden z mniej uczęszczanych w Tatrach Zachodnich. Rzadko spotyka się tu tłumy, co gwarantuje spokojną wędrówkę. W długi czerwcowy weekend, gdzie kolejki do kas do tatrzańskich dolin po polskiej stronie były dłuższe niż kolejki po mięso 40 lat temu, my na trasie na Jakubinę spotkaliśmy dosłownie cztery osoby. Więcej spotkaliśmy kleszczy niż turystów. Trudność techniczna trasy w lecie jest umiarkowana. Brak sztucznych ułatwień, łańcuchów czy klamer i zasadniczo brak miejsc wymagających zaawansowanej wspinaczki. Dżungla. W kilku miejscach grań jest wąska i eksponowana, dlatego osobom bardzo wrażliwym na przepaście i dużą przestrzeń pod nogami nie polecamy tego szlaku. Dla doświadczonego turysty o pewnym kroku większość trasy nie sprawi problemów technicznych. Wyzwaniem jest natomiast jej przewyższenie i długość. W sumie na całej pętli to około 1500 metrów w górę, a łączny czas marszu to około 10-12 godzin, co wymaga bardzo dobrej kondycji fizycznej. Po całodniowej wyrypie tą granią nogi mogą być mocno zmęczone, co potwierdzają moje dwie towarzyszki. Kolejnego dnia miał być Baraniec, a był powrót do Krakowa. Z drugiej strony dobrze się stało, bo rano wróciliśmy w trochę ponad 2 godziny, a po południu tyle to trwał dojazd z Zakopanego do Nowego Targu. Co? Góry fatygują, co? No, troszkę. A teraz chwila przerwy od gadania i zapraszam na podziwianie widoków. O życie walczę. Shows my weakness, the thunder knows my secrets. The storm is like a brother, it knows me like no other. So let it rumble, let it roll, 'cause it's all I know. You can keep your calm and easy, but that peaceful life ain't for me. The harshest gales call out from the tree, like it can sense the reckless in me. And when the clouds roll in, it's like I'm home again. Don't need your safe and sound, let the rain come down. Let the rain come down. Let the rain come down. Oh. I see the waters rising with waves as strong as iron. My soul was born for running. The darkness is my compass, and I will follow where it goes, 'cause it's all I know. You can keep your sunshine story, but that peaceful life ain't for me. The harshest gales call out from the tree, like it can sense the reckless in me.
like I'm home again. Don't need your safe and sound. Let the rain come down. Let the rain come down. Let the rain come down. Oh. Sirens ring and run for shelter. I will chase that storm forever. The harshest gales call out from the trees, like they can sense the reckless in me. And when the clouds roll in, feels like I'm home again. Don't need your safe and sound. Let the rain come down. Let the rain come down. So let the rain come down. Let the rain come down. Dotarliśmy na Ostredok. Przed nami ukazuje się nasza trasa. Jeszcze tylko Wyżnia Magóra i będziemy na Jakubinie. Tyle, że to tylko, to wyjdzie prawie 2,5 godziny. Tutaj robimy krótką 10-minutową przerwę na coś do jedzenia i ruszamy dalej. Teraz już cały czas dookoła nas mamy niesamowite widoki od Tatr Zachodnich po Wysokie. Na tym odcinku częściej zdarzają się wąskie przejścia jak to nad stromymi ścianami opadającymi raz do Doliny Jamnickiej, którą będziemy wracać, raz na stronę Raczkowej Doliny.
Skalne rumowiska przy podejściu na Wyżnią Magórę przypominają swym wyglądem bardziej szlaki Tatr wysokich niż zachodnich. Czasami trzeba się dobrze wysilić, aby wypatrzeć oznakowanie szlaku. Czasami idzie się po prostu przed siebie, ale naprawdę trudno się jest tu zgubić, gdyż cały czas szczyt, na który zmierzamy, jest dobrze widoczny. O, to tam za kamieniem. Ale ładnie. Świetnie. Ja! Słucha! Pa! Dotarliśmy w końcu na Wyżnią Magórę. Przed nami widok na Jakubinę i to wspaniałe podejście. Patrząc się na nie, już wiemy, że nogi będą płonąć. Grani robi się bardziej płaska, szeroka, nie napotkamy tu już skalnych momentów, jedynie żmudne, jednostajne podejście na szczyt. Drogi widzu, jeśli znalazłeś tu przydatne informacje, możesz nam w podziękowaniu postawić wirtualną kawę na platformie Suppi albo wspierać nas długookresowo na portalu Patronite. Będziemy Cię mile wspominać, popijając kawę przy montażu kolejnych filmów. Wszystkie niezbędne linki, jak zawsze, dostępne w opisie filmu. Po wejściu na górę jeszcze kilkadziesiąt metrów niemal po płaskim i jesteśmy na szczycie. Ja już prawie na górze. Czas 6 godzin 40 minut. Na Olimp wychodziliśmy 7 godzin. Nie wiem, gdzie się bardziej zmęczyło. Chyba tu. Ale i tak jest pięknie. Jest to drugi co do wysokości szczyt Tatr Zachodnich, zaraz po Bystrej, która z tej perspektywy wydaje się jakby trochę niższa. Robimy zasłużony odpoczynek, podziwiając rozległą panoramę. Ludzi na szczycie jak na lekarstwo. 7 osób i to wszyscy przyszli od strony Jarząbczego Wierchu.
Zaczynamy zejście. Tuż za szczytem napotkamy trochę skał, łatwych do pokonania. Wpatrując się w raczkową dolinę i raczkowe stawy, nasz wzrok przykuły odpoczywające na skałach kozice. Kontynuujemy schodzenie, aby zaraz rozpocząć ostatnie podejście dzisiejszego dnia na Jarząbczy Wierch. Tutaj ruch jest już bardziej odczuwalny, ale najbardziej odczuwalny okazał się wiatr. Na zejściu wiało naprawdę mocno. Na szczęście szlak jest bardzo dobrze utrzymany, idzie się pewnie po stabilnie ułożonych kamieniach. Zaraz po skręceniu w prawo do Doliny Jamnickiej nastała kompletna cisza. Wiatr ucichł. Za to pojawił się inny problem. Bardzo strome zejście po sypkich kamieniach. Zejście przez to dość mocno się przeciągało. Naprawdę nieprzyjemny szlak. Nie polecamy tędy słownie. Napotykamy potok, w którym można obmyć opuchnięte dłonie i uzupełnić zapasy wody. Od tego momentu ścieżka robi się bardziej stabilna, przez co idzie się dużo lżej i szybciej. Od rozejścia szlaków ścieżka robi się coraz bardziej płaska. Po przekroczeniu potoku kolana już naprawdę mogą odetchnąć z ulgą. Przed nami jeszcze tylko 2 godziny marszu prawie płaską doliną. Przechodzimy obok koliby pod Pustym. Jest to miejsce, gdzie można spać legalnie.
Tak jakby to powiedzieć, na pół dziko. Opłata za nocleg jest dobrowolna, wyłącznie przelewem. W Kolibie nocleg znajdzie nawet 14 osób na pryczach. Oczywiście trzeba mieć ze sobą wszystko, co pozwoli wam spać w takich warunkach. W środku znajdziecie piecyk, a nawet podstawowe naczynia i sztućce. YouTubery z góry zeszły. Dotarliśmy do rozejścia szlaków, które mijaliśmy rano. Przed nami jeszcze około pół godziny marszu tym samym szlakiem, który pokonaliśmy na początku naszej wędrówki. Co się dzieje? Nagraj mi zegarek, popatrz. Ty nie nagrywaj zegarka, tylko słuchaj. I co tam? Nic nie widzę. No, będzie 12. 12 godzin. Pięknie. No to koniec. Nasze filmy powstają dzięki wsparciu wspaniałych patronów, którym ogromnie dziękujemy. Ty też możesz do nich dołączyć na platformie Patronite. Wesprzeć można nas również kupując nasze kubki, bluzy czy koszulki. Wszystkie linki znajdziecie w pierwszym komentarzu i w opisie filmu. Cała wycieczka z przerwami zajęła nam 12 godzin i przeszliśmy około 20 km. Suma podejść na szlaku to 1500 metrów. Jeśli obejrzałeś film do końca, zostaw komentarz, nie ma jak w górach. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia na szlaku.